Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy z Karolem Wójcickim, który jest szalonym miłośnikiem kosmosu oraz prowadzącym bloga Z głową w gwiazdach, na którym można znaleźć wiele ciekawostek i aktualności związanych z kosmosem. Cześć dziewczyny, dzień dobry. Cześć. Ja mam do Ciebie takie pytanie, bo dużo ludzi twierdzi, że te gwiazdki na niebie to są takie nudne i w ogóle tam nie ma co oglądać. No bo w sumie jak popatrzymy sobie na przykład na lwa, to wygląda bardziej jak żelazko, a nie jak lew. I co byś powiedział takim osobom? Że tak jest, że w ogóle tam nie ma nic ciekawego, siedźcie w domach, będzie więcej miejscówek obserwacyjnych dla nas. Prawda jest taka, że ja nigdy nie przekonuję ludzi do tego, żeby gapili się w gwiazdy, mówiąc im, że to jest po prostu wow, niesamowite i wspaniałe i fantastyczne. Ja raczej wychodzę zawsze z założenia, że zamiast kogoś do tego przekonywać, biorę go za rękę i po prostu zabieram go ze sobą na obserwację i pokazuję mu, co ja robię, czym ja się zachwycam, co ja podziwiam i co tak naprawdę mnie w tym wszystkim kręci. Zawsze mam wtedy taką nadzieję, że to po prostu zadziała, że doświadczenie czegoś takiego po raz pierwszy być może w życiu, ale od takiej strony nie, że na zasadzie, że idę marszałkowską i że zadrę głowę do góry i zobaczę, co tam widać, bo sami dobrze wiecie, że wtedy człowiek niewiele widzi, ale ludzie tacy jak my, ja czy wy, którzy gapią się w gwiazdy od dłuższego czasu, zdecydowanie lepiej wiedzą, gdzie szukać fajnych widoków. I warto po prostu kogoś zabrać właśnie pod takie niebo. Nie mówić mu, że to jest fantastyczne, niesamowite i używać po prostu wielu innych przymiotników, tylko po prostu dać tego samemu doświadczyć. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że zarażanie jakąkolwiek pasją, niezależnie od tego, czy to będzie pasja do nauki, czy pasja do, nie wiem, do znaczków pocztowych, musi się odbywać zawsze przez wciągnięcie kogoś w ten świat i pokazanie mu kawałka tej rzeczywistości. To czasem zadziała, a czasem nie. Ale przecież nie będziemy nikogo do tego wciągali na siłę. No jasne. I co byś pokazał takiej osobie? Co bym pokazał? Gdybym ja bym chciał kogoś wciągnąć w świat astronomii, co zresztą regularnie robię, bo co jakiś czas zabieram ludzi ze sobą na obserwacje, właśnie po to, żeby pokazać im trochę bardziej od kuchni, jak wygląda ta moja zajawka, to zabieram ich po prostu w Bieszczady, bo mam takie przeczucie, że bieszczadzkie niebo jest taką bombą, w którą jak się po prostu wpadnie, no to już nie ma od tego odwrotu. To znaczy niebo bieszczadzkie jest tak rozgwieżdżone, tak piękne, a jeśli nie daj Boże, że to będzie wiosna i będzie tam nad ranem wisiała piękna wstęga Drogi Mlecznej z jej jasnym centrum, no to po prostu działa samo przez siebie, więc jeśli kogoś chce zainteresować astronomią i pokazać mu jej taki najfajniejszy w Polsce aspekt, to polecam pojechać po prostu w Bieszczady i pogapić się w to ciemne niebo. Okej, a w ogóle takie pytanie, no bo w sumie dużo ludzi nawet by chciało oglądać te gwiazdy i uważa, że to jest ciekawe, ale nie podejmuje się tego, bo stwierdza, że no ja potrzebuję jakiś teleskop i w ogóle, że to jest na pewno jakieś trudne i nie mając zielonego pojęcia o gwiazdach, no to co ja tam zobaczę i tak dalej. I czy rzeczywiście no to jest takie trudne? Czy po prostu bez jakiegoś sprzętu można to oglądać gwiazdy i każdy po prostu jest w stanie coś tam sobie fajnego ujrzeć? Wielu ludziom się rzeczywiście wydaje, że bez teleskopu to ani rusz, że nie da rady obserwować nieba, bo nie mam teleskopu, i można wymienić później jeszcze wiele innych wymówek. Ale wiecie, parę lat temu przyszło mi pracować w bardzo fajnej instytucji, która się nazywa Centrum Nauki Kopernik i tam przez lata starałem się zachęcać ludzi do gapienia się właśnie w niebo. Ale nie tylko wirtualnie, zdalnie, że ja do nich mówię, a oni tego sami próbują, ale brałem ich za rękę i często im to niebo starałem się pokazywać. Był taki czas, że organizowałem tam imprezę, która zaczęła się dosyć spontanicznie. Ona nazywała się Noc Padających Gwiazd i zaczęła się przez pewne nieporozumienie, bo ja umówiłem się z ludźmi na noc przed maksimum Perseidów, aby opowiedzieć im o tym, jak wyglądają takie roje, jak się do ich obserwacji przygotować, po to, aby w noc maksimum oni mogli spakować sobie śpiworki, leżaczki, ubrać się troszeczkę cieplej, zabrać sobie może butelkę wina i pojechać z drugą połówką za miasto i pogapić się na ten deszcz spadających gwiazd. Tylko coś tej komunikacji nie zagrało.
i ludzie tłumnie przyszli ponownie pod Centrum Nauki Kopernik w nocy maksimum. Tak się złożyło, że ja tam przypadkiem byłem, bo szykowałem się do wyjazdu właśnie za miasto, ale mówię, no dobra, to skoro już tutaj jesteście, to dawajcie, bierzemy z magazynu leżaki, idziemy do parku, wygaszę parę lamp, które jeszcze mogłem zrobić z ochroną, która była wtedy jeszcze na budynku i oglądaliśmy te spadające gwiazdy. I to zapoczątkowało imprezę, która później przez kilka kolejnych edycji przyciągała tysiące wręcz ludzi, mieszkańców i przyjezdnych do Warszawy. W kulminacyjnym momencie razem ze mną na warszawskim Powiślu, w Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik, ale też na pobliskim skwerze Kachla, czy na bulwarach w końcu wiślanych, oglądało ze mną gwiazdy 12 000 ludzi. To jest nieoficjalny rekord świata, bo oficjalny rekord Guinnessa to jest chyba 1500 osób w Australii, śmiech na sali. W każdym razie, i to nie w jednym miejscu, tylko rozsianych po całej Australii. Zabawa cała polega na tym, że podczas tych obserwacji, jak same pewnie dobrze wiecie, spadające gwiazdy nie sypały tak licznie, jak to można zobaczyć poza miastem. Ale dla wielu ludzi mieszkających w centrum europejskiej metropolii i w jej w ogóle tej aglomeracji, gdzie niebo wygląda beznadziejnie, powiedzmy to sobie szczerze, dla nich takie zjawiska są totalnie abstrakcyjne. I jeśli w ciągu nocy mogli zobaczyć więcej niż zwykle takich meteorów, po prostu, nawet jeśli to było nie kilkadziesiąt, a może kilkanaście, to była to duża rzecz. Ja pamiętam jak dziś, że podczas jednej z takich imprez spotkałem znajomego, który mówi mi po wszystkim wychodząc do domu: Karol, wiesz co, widziałem 5 spadających gwiazd przez całą noc. Ja myślę sobie, o cholera, to beznadziejnie, przecież miało być około 100, ale potem skontynuował to zdanie i to było więcej niż przez całe moje życie i był tym super podekscytowany. Więc okazuje się, że często fajnie jest ludzi zabrać na takie obserwacje również w warunkach, które może nie do końca temu sprzyjają, bo dla wielu nawet gapienie się w niebo w gwiazdy z miasta może być przeżyciem nieporównywalnym do tego, czego doświadczali wcześniej, jeśli chodzi o przygodę z astronomią, więc nie przejmujmy się tym, że nie mamy sprzętu albo że nie mamy warunków. Jeśli tego nie robiliśmy wcześniej, to nie mamy porównania. Nie wiemy, co nas może minąć. Wtedy mamy tylko tę zaletę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bo jeśli ktoś przez całe życie wychowywał się na przykład pod arktycznym niebem, to nie robi na nim wrażenia zorza polarna. No, jakby piękna nie była, wierzcie mi, spotkałem takich ludzi. Jeśli ktoś wychowywał się w Bieszczadach i doskonale wie, czym jest ciemne niebo, to pewnie też spoglądając niebo w mieście uzna, że tutaj nic ciekawego nie ma. Ale jeśli mamy do czynienia z większością ludzi, którzy mieszkają jednak gdzieś w miastach, to dla nich takie kiepskie niebo może być nie lada odkryciem, a z każdym kolejnym krokiem oni będą zaglądali coraz głębiej i obserwowali niebo tylko coraz lepsze. Więc to jest po prostu sytuacja win-win. Bo mi się właśnie nasunęło to, że są teraz też te aplikacje, które w ogóle jakby pomagają nam zlokalizować, jaki gwiazdozbiór oglądamy i tak dalej. I pamiętam, że jak ja tam pokazywałam paru osobom, no to oni w ogóle byli wow, że w ogóle okej, że to w ogóle tak prosto można przedstawić i tak dalej, więc w sumie jeżeli komuś coś pokażemy, to tak. Jest rzeczywiście tak, że kiedyś można było o niebie dowiedzieć się trochę więcej, biorąc na przykład udział w pokazach nieba. Ja nie byłem przekonany, że na przykład w mojej, źle się czuję mówiąc, ale że w mojej młodości, mając może bardziej tyle lat co wy, kiedy czytałem różne książki, które wprowadzały w świat do astronomii, to ja szczerze mówiąc dzisiaj nie wierzę, że te książki były w stanie mnie zapoznać z niebem tak, jak dobry pokaz nieba, gdzie doświadczony obserwator nieba, popularyzator astronomii mógł wskazać mi na niebie poszczególne obiekty i powiedzieć, czym one są. Mapy nieba w książkach, na których ja się wychowywałem, wyglądały fatalnie. Po prostu jakość druku była kiepska, te mapy były niedokładne i mogłem sobie różne rzeczy wyobrażać, a potem i tak błądziłem trochę po omacku. Dziś żyjemy jednak w czasach, gdy każdy z nas może w kieszeni mieć swojego własnego popularyzatora astronomii, takiego, który w ogóle nie będzie w żaden sposób irytujący, wkurzający, tylko będzie skuteczny i będzie doskonale wyjaśniał otaczający nas świat przy pomocy żyroskopów, GPS-u, kamery w telefonie. Te urządzenia nabywają możliwości identyfikowania fragmentu nieba, na który skierujemy takie urządzenie. I to jest super cenna rzecz. Dziś mamy dostęp do takiej ilości niesamowitych informacji, jakiej
ludzie żyjący kilkaset lat temu nie mieli przez całe swoje życie, a my przez jeden dzień chłoniemy te informacje. I to jest fantastyczna sprawa. Zresztą ja w ogóle jestem wielkim fanem aplikacji, wszelkich aplikacji astronomicznych, bo z jednej strony możemy tutaj mówić oczywiście o mapach nieba, które nas informują o tym, co się nad naszymi głowami dzieje, albo gdy mamy chmury, mogą nas dobrze nauczyć i przygotować do obserwacji, ucząc gwiazdozbiorów, rozmieszczenia gwiazd, tras przylotów satelitów, bo to też czasem można sprawdzić, ale są też aplikacje naprawdę takie fajne, użytkowe, które ja bardzo lubię na telefonie, nie wiem, świetne aplikacje pogodowe, które w zasadzie no, dzisiaj potrafią dokładnie nam powiedzieć co do godziny, minuty wręcz, w której części Polski, gdzie się znajdzie okienko pogodowe, żeby zobaczyć jakieś zjawisko. Aplikacje, które pozwalają, nie wiem, na przykład moją ulubioną jest aplikacja do obsługi tego teleskopu, który stoi za moimi plecami. Ja z niego steruję kamerą, samym montażem, kołem filtrowym, grzałkami, no wszystkim. To jest fantastyczna rzecz. Jeszcze parę lat temu ja musiałem na obserwację zabierać ze sobą komputer i w ogóle masę sprzętu, a teraz wystarczy mi tylko smartfon i ten teleskop i to po prostu wszystko działa, więc to jest super rzecz. Dostęp do masy mobilnych aplikacji na smartfony, które wspierają nas w poznawaniu świata astronomii jak nigdy wcześniej. Ale właśnie nie tylko jakby wspierają, ale są też aplikacje, które na przykład pozwalają na dopasowanie montażu paralaktycznego, na przykład na ustawienie go na gwiazdę polarną, tak żeby to było jakby odpowiednie. To prawda, ja sam mam aplikację, nawet kilka dni temu, choć miałem już 3 takie, to ściągnąłem kolejną, tym razem płatną wersję jakiejś aplikacji typu Polar Align, która podpowiada mi nie tylko, jakie jest położenie aktualne gwiazdy polarnej względem bieguna, ale ta była jeszcze o tyle fajna, że miała fajną, bardzo dokładną poziomicę, a ja zawsze cierpię na brak poziomicy. Do tego miała jeszcze jakieś fajne tabelki z obiektami i ich położeniem na niebie w danym momencie, więc ja mogę, jeśli jakimś cudem przed obserwacjami jeszcze nie zdecyduję, co dzisiaj chcę fotografować, to ta aplikacja mi podpowie. Ja naprawdę daję okejkę wszystkim astronomicznym aplikacjom. Dobra. Co tak właściwie Ciebie inspiruje? Takie rzeczywiście, co jest Twoim źródłem, które Ciebie napędza, żeby rzeczywiście wychodzić w te najziemniejsze, najciemniejsze noce praktycznie całego roku i po prostu siedzieć całą noc pod tym niebem. Tak naprawdę no, jednak często wychodzisz samemu. Więc co jest tym źródłem takim napędowym dla Ciebie? Wiesz co, to jest trudne do odpowiedzenia, bo wiele osób pyta mnie czasami, skąd się wzięła moja pasja, jak to wszystko się zaczęło, co jest twoim takim napędem, motorem tej całej pasji, ale to bardzo trudno jest odpowiedzieć, bo to jest rzecz, która jest tak bliska memu sercu, że już w pewnym momencie zatraca się chyba umiejętność wytłumaczenia, co mnie tak naprawdę w tym wszystkim kręci, bo staje się to wręcz tak oczywiste, że ja to po prostu robię. Ale gdybym miał dzisiaj pomyśleć, co mi daje astronomia, to po pierwsze i chyba najważniejsze 2 takie aspekty, to jakby poza całą miłością do kosmosu, to jest fajna okazja do wyciszenia się. Jakby są ludzie, którzy lubią być w tłumie, ale są tacy, którzy lubią się trochę wyciszyć. Co ciekawe, jedni i drudzy mogą odnaleźć się w tym hobby, jakim jest astronomia amatorska, bo ja lubię wyjechać sobie w Bieszczady, nawet na jedną noc, przesiedzieć parę godzin w samochodzie, posłuchać sobie audiobooków albo po prostu posłuchać wiadomości i się odciąć od całej rzeczywistości, którą mam taką codzienną, zawodową, rodzinną, bo czasem też trzeba uciec. Potem jestem sam na sam z gwiazdami i doświadczam czegoś bardzo niezwykłego, bo to jest w ogóle chyba to, o co by należało wskazać, że każdy, kto się zajmuje astronomią, kto spogląda w stronę nieba, jest w zasadzie otoczony tłumem ludzi, którzy są w promieniu dziesiątek, setek metrów, może kilometrów, którzy najczęściej śpią. A my w tym czasie podziwiamy naprawdę niesamowite widowiska. Zarówno dotyczy się to różnych zjawisk, czy po prostu widoku rozgwieżonego, pięknego nieba. Więc z jednej strony mam okazję się troszeczkę wyciszyć, mam okazję trochę uciec, pobyć sam ze sobą, porobić coś, co kocham. Z drugiej strony mam okazję być sam na sam z całym wszechświatem i doświadczać niesamowitości, które są dostępne dla każdego, a jednak wiele osób to zupełnie przegapia. To jest, myślę, ciekawe też spojrzenie na to zagadnienie. Ja w ogóle uważam, że lubię ludzi, którzy widzą trochę więcej niż wszyscy inni. Niezależnie, czy to się tyczy astronomii i gapienia w gwiazdy, ale to są też ludzie, którzy, nie wiem, dostrzegają
nie wiem, w zaroślach jakiś rzadki gatunek ptaka. Każdy inny przeszedłby pewnie obok tego obojętnie, a oni zobaczą coś, co absolutnie ich zachwyci. Fajnie jest widzieć więcej w tej otaczającej nas rzeczywistości i to jest jeden z tych, mam wrażenia, aspektów. Ale wracając do tego, co mówiłem, że z jednej strony są tacy, którzy się lubią wyciszyć, a są też tacy, którzy lubią być w towarzystwie, no to astronomię można uprawiać na bardzo wiele różnych sposobów. Można uprawiać ją również w tłumie. Są przecież spotkania, obozy, zloty, zjazdy miłośników astronomii. Niezależnie od tego, czy pogoda jest, czy nie, ci ludzie zawsze się ze sobą świetnie dogadują i dobrze bawią. A jak pokazał ostatnio mój przykład, opisywałem tę historię u siebie na moim blogu Nad Głową w Gwiazdach, pojechałem na obserwację w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Znalazłem je sobie na mapach satelitarnych, uznałem, że dobra, tam będzie pogoda, tam jest fajne miejsce, tam pojedę na obserwację. Potem się okazało, że zupełnym przypadkiem 1200 metrów ode mnie, nieco ponad kilometr, pod pobliskim lasem, stał drugi mój kolega z Warszawy, a byliśmy 150 kilometrów od domu i on też tam był po raz pierwszy. Okazało się, że mieliśmy ten sam tok myślenia i trafiliśmy w bardzo podobne miejsce, w zasadzie prawie identyczne, zupełnie się ze sobą nie zgadując, ale jakby tego było mało, to w okolicy mieszkało trochę miłośników astronomii. Gdy dowiedzieli się, że jestem tutaj na obserwacjach, to przyjechało mnie odwiedzić raz, 2, 3, 4, 5 osób, które po prostu wpadły, żeby pogadać, zobaczyć, jak się fotografuje niebo, pogadać trochę z kimś, kto mają taką samą zajawkę jak oni. Więc niezależnie od tego, czy jest się typem samoznika, czy raczej takim zwierzem towarzyskim, to się w tej pasji można odnaleźć i realizować się w niej naprawdę na każdy możliwy sposób. Ja też mam tę przyjemność, jeszcze rozwijając to pytanie, że ja bardzo lubię podróżować i ja bardzo lubię się przemieszczać. Czasami, w ostatnim roku ja bardzo choruję, że w ogóle nie mogę na lotnisku przebywać, bo bardzo dużo podróżowałem, szczególnie w kierunkach arktycznych, żeby obserwować zorze, no ale właśnie astronomia daje mi też tę możliwość, że ja mogę dużo się przemieszczać. Mogę wyjeżdżać zarówno kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów na obserwacje, mogę jechać na drugi koniec Polski, zaszyć się na kilka dni w górach i gapić się w niebo. Mogę w końcu, tak jak już powiedziałem, polecieć sobie do Arktyki na tydzień, 2, poobserwować zorze polarne i przy okazji poszlajać się też trochę po Islandii i pogapić się milionowe razy na te same rzeczy, ale one zachwycają mnie za każdym razem tak, jakby patrzył na nie po raz pierwszy. A już jak do tego dodam jeszcze wyprawę na zaćmienie słońca w jakieś losowe, totalnie przypadkowe miejsce na drugim końcu świata, to wychodzi z tego jeszcze takie fajne mieszadełko, jakim są wyprawy zupełnie niespodziewane, bo większość takich odległych wypraw to ludzie bardzo dobrze planują, przewidują, gdzie pojadą, mają ku temu jakiś cel, a zaćmienia słońca, które ja szczególnie kocham, są czymś takim, co no to czasem wyślę nas w miejsce, w którym pewnie byśmy nigdy wcześniej i później nie pojechali. Więc na to się składa masa rzeczy. No właśnie, a propos tych podróży, bo wiadomo, że byłeś w wielu miejscach i gdzie twoim zdaniem było takie najpiękniejsze niebo, powiedzmy, w sensie po prostu, gdzie było jakby najbardziej ciekawie, jeśli chodzi o obserwacje, które każdy z nas powinien odwiedzić, takie miejsce? Wiesz co, chyba nie ma jednego takiego miejsca, bo każde miejsce oferuje trochę coś innego, ale jest kilka takich, które ja szczególnie sobie cenię i dobrze wspominam. 3 wam podrzucę. Jedno i pierwsze, już o nim wspominałem oczywiście kilkukrotnie, to są polskie Bieszczady. Ja naprawdę jestem ultrasem Bieszczadów, bo Bieszczady są ewenementem nie tylko na skalę Polski, ale też skalę Europy. Żyjemy w miejscu, w którym niebo jest już tak jasne, że statystycznie gdzieś spotkałem się z takimi badaniami, 95% mieszkańców Europy żyje w miejscu, w którym nie widać na niebie Drogi Mlecznej. A to jest rzecz, pod którą się nasze cywilizacje wychowywały, dojrzewały kilka tysięcy lat temu, tworząc wierzenia, mity próbujące wytłumaczyć to, co widzą na niebie i w ten sposób stawiając podwaliny pod naukę, która dopiero później rzeczywiście przynosiła odpowiedzi na różne pytania dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Bieszczady wciąż są takim ciemnym zakamarkiem tej naszej części świata i na próżno szukać drugiego takiego w miarę wciąż łatwo dostępnego, no bo trudno powiedzieć, że szczyty alpejskie są łatwo dostępne, a jednocześnie tak ciemnego właśnie jak nasze Bieszczady w pozostałych częściach Europy. Jeśli popatrzymy na mapę zanieczyszczenia nieba światłem, to widać doskonale, że Bieszczady są wyjątkowe i warto tam choć raz pojechać. Drugim miejscem, które
szczególnie jest bliskie memu sercu, to oczywiście niebo arktyczne. Ja bardzo często mam okazję bywać czy to na Islandii, czy w północnej Skandynawii i niebo na północy Finlandii jest jednym z moich ulubionych, ja nie lubię odmieniać słowa niebo w liczbie mnogiej, ale tutaj trzeba, jeden z moich ulubionych nieb, bo tam jest naprawdę super ciemno. Znaczy Bieszczady są ciemne, ale północna Finlandia jest jeszcze bardziej ciemna. Kłopot polega na tym, że no niestety tam się na niej pojawiają zorze polarne. Więc czasem jest tak, że nie możemy się tą ciemnością cieszyć bardzo długo, ale kiedy ona już jest, bo na przykład wciąż nie pojawia się zorza polarna, na przykład w początkowych częściach nocy, to wtedy niebo jest tam tak niesamowicie rozgwieżdżone, że to głowa mała. Widać też bardzo często, w zasadzie prawie każdej pogodnej nocy, czerwony airglow, czyli świecenie naszej atmosfery, bardzo rzadkie zjawisko atmosferyczne, które częściej występuje w kolorze zielonym, a w kolorze czerwonym już nie tak często, a tam niebo, dopóki nie przyjdzie zielona zorza, to zwykle jest czerwone i to jest niesamowite. Ja tam widziałem naprawdę wiele niezwykłych rzeczy wynikających właśnie z takiego ciemnego nieba, na przykład widziałem cień rzucany przez blask planety Wenus, to w ogóle jest jakimś totalnym szaleństwem, ale też udało się to kiedyś na to całkiem zapolować. Już abstrahuję zupełnie od tematu zorzy polarnej, która tam się pojawia, bo to jest wątek, o którym mógłbym wam opowiadać godzinami, ale ona sama w sobie pod tym niebem też jest absolutnie niezwykła. A trzecie takie niezwykłe niebo, które ja widziałem, to było niebo podczas mojej wyprawy do Ameryki Południowej, do Chile na zaćmienie słońca w 2019 roku. To niebo było niezwykłe, dlatego że to było moje pierwsze spotkanie z niebem południowym i to było trochę wzruszające, należałoby powiedzieć, dlatego że ja miałem okazję zobaczyć gwiazdy, których nigdy wcześniej nie widziałem. To jest taki niezwykły moment dla każdego miłośnika astronomii, zwłaszcza tego, który jest już dobrze zapoznany z północnym niebem, potrafi je rozpoznać w zasadzie na pstryknięcie palcem, coś im powiedzieć, a nagle spogląda w gwiazdy i czuje się, jakby znowu był na początku swojej astronomicznej drogi, bo widzi gwiazdy i konstelacje, których w życiu na oczy nie widział, a te, które zna już, są jakoś dziwnie do góry nogami, trochę się łatwo jest tym pogubić. Dodatkowo pamiętam, że siedząc sobie w noc przed zaćmieniem na wybrzeżu Pacyfiku, gdzie przede mną rozciągało się największy pusty obszar na naszej planecie, który jest ciemny po prostu jak kosmos. Widziałem też światło zodiakalne, które było tak jasne, że nie do końca wierzyłem, że to jest naturalne zjawisko. Więc no i oczywiście Droga Mleczna w zenicie praktycznie, która też dawała czadu. To wszystko wygląda naprawdę niezwykle, więc niebo zarówno w Bieszczadach, w Arktyce, ale też na południowej półkuli w Chile, to są takie rzeczy, które ja najmilej chyba wspominam. Okej, a jakbyś miał wybierać, to wybrałbyś niebo południowe, czy jednak północne? Południowego jeszcze dobrze nie znam i będę się z nim mierzył pewnie jeszcze w tym roku, bo mam taką cichą nadzieję, że w wakacje, gdy już mi się uda zaszczepić, to polecę w okolice Równika na wakacje, które już uważam, że akurat bardzo zasłużyliśmy sobie z naszą rodziną, żeby takie wakacje mieć. I tam mam nadzieję trochę sobie poszaleć pod południowym niebem, już również z teleskopem w trochę bardziej odchudzonej wersji. Ale muszę zwrócić waszą uwagę i naszych widzów na jeden bardzo istotny fakt. My żyjemy pod bardzo wyjątkowym niebem. To znaczy szerokość geograficzna, na której nam przyszło żyć i niebo, w kierunku którego się gapimy, jest naprawdę wyjątkowe. Bo wiecie, my widzimy przede wszystkim tak, niebo północne oczywiście, widzimy fragment nieba południowego, ale ta szerokość geograficzna daje nam możliwość podziwiania całego multum różnych nieb. Ja nie wiem, czy się dobrze wyrażam, ale pomyślcie sobie, że się przenosimy na równik. Tam każda noc wygląda w miarę podobnie. Widzimy gwiazdy nieba północnego, nieba południowego. Noc trwa mniej więcej z grubsza tyle samo, czasem jest troszkę dłuższa, czasem trochę krótsza, ale generalnie te świty zmierzchy są takie same. U nas w ciągu roku to się kompletnie zmienia. Widzimy konstelacje zimowe, letnie, jesienne, wiosenne, to oczywiste. Ale widujemy też Drogę Mleczną, która u nas przewala się zawsze nisko nad horyzontem, jej centrum, więc zawsze mamy ją w widoku z jakimś krajobrazem, z górami albo z drzewami, czego na przykład mieszkańcy Afryki nie mogą sobie zafundować, no bo mają gdzieś wysoko w zenicie, co oczywiście ma swoje zalety, ale nie takie jak na przykład nasze. W dodatku latem niebo u nas wygląda też trochę niezwykle, dlatego że gdy w innych częściach świata, bardziej na południu, te noce są ciemne przez cały rok, to u nas noce letnie są krótkie i jasne. W związku z tym przez całą noc możemy podziwiać masę sztucznych satelitów, do tego możemy podziwiać piękne obłoki srebrzyste. Jak mamy trochę szczęścia, to się nam zdarzy też zorza polarna,
jest masa różnych zjawisk, które my możemy oglądać, a na przykład już żyjąc na południowych, bardziej dzisiaj rejonach, nawet na południu Europy, już byłyby dla nas trochę bardziej abstrakcyjne, więc ja doceniam niebo, pod którym my mieszkamy. Żałuję trochę, że ono nie jest tak rozświetlone, ale biorąc pod uwagę jego różnorodność, to jak niebo może wyglądać u nas w różnych porach roku, bardzo rozwieżdżone niebo zimowe, jasne niebo letnie, niezwykłe białe noce na północy Polski, te obłoki srebrzyste wspomniane, czasem zorze polarne, masa satelitów, które ja osobiście bardzo lubię. Niektórzy za nim nie przepadają, ale ja mam do nich akurat słabość, zawsze dają dużo frajdy w obserwacjach. No, tu się dzieje, naprawdę fajne rzeczy się dzieją. No i mamy też blisko do zorzy polarnej. Ja myślę, że z astronomicznego punktu widzenia mieszkamy w całkiem przyzwoitym miejscu, na dobrej szerokości geograficznej może tak. No właśnie wspomniałeś o wielu krajach, które odwiedziłeś i miejscach, które są bardzo wyjątkowe tak naprawdę, bo nie wybralibyśmy się tam tak po prostu. No i czy masz jakieś marzenie, żeby odwiedzić jakieś miejsce? Tak, wciąż oczywiście. Jeśli mowa o takich astronomicznych wyprawach, to ja oczywiście chciałbym znowu pojechać na południową półkulę. Tak jak już wam wspominałem, tym razem gdzieś takie miejsce, gdzie ja mogę się zacząć z teleskopem na tydzień, 2, 3 pod ciemnym niebem. No jak pod ciemnym niebem, to może bardziej na 2. Księżyc jest nieubłagany pod tym względem. I móc po prostu się z tym niebem trochę poznać lepiej. To jest jedna taka rzecz, którą bardzo bym chciał. Marzy mi się, absolutnie mi się marzy, żeby wybrać się do Kazachstanu, do takiej opuszczonej fabryki, w której są jeszcze chyba 1 albo 2 egzemplarze starego wahadłowca Buran rosyjskiego. To jest taka trochę postapokaliptyczna wycieczka do opuszczonej bazy rosyjskiej, gdzie są w środku zamknięte statki kosmiczne, co jest w ogóle jakimś szaleństwem. Fajnie byłoby polecieć też do Stanów Zjednoczonych. To mi się też marzy, żeby ponownie zobaczyć start rakiety kosmicznej. Ja co prawda widziałem start rakiety z Ameryki Południowej, bo byłem kiedyś w Gujanie francuskiej, śledząc start rakiety Ariane 5, która wynosiła kolejne elementy konstelacji satelitarnej Galileo, czyli satelitów nawigacyjnych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale fajnie byłoby polecieć zobaczyć wybryki Ilona Muska w Boca Chica na przykład, to co śledzimy podczas transmisji live, zobaczyć lądowanie Falcona gdzieś na przykład na Florydzie, co się nie zdarza często, bo częściej one na barce lądują, ale to też byłoby spoko z daleka. Bardzo chciałbym zobaczyć start Falcona, ale z zachodniego wybrzeża, z bazy Vandenberg, po zachodzie słońca, kiedy rakieta startuje po ciemku, ale gdy się wzniesie na wysokość kilku kilometrów i gazy wylotowe nagle zaczynają być rozświetlane przez słońce, docierające tam gdzieś promienie słońca spod horyzontu. W internecie jest masa takich nagrań, gdzie widać nagle gigantyczną, jasną chmurę przypominającą nasze obłoki srebrzyste, bo zasada działania tego zjawiska jest identyczna. Ludzie oczywiście biorą to za UFO, za atak Rosjan, ale to jest świetna rzecz. Niestety, znaczy z jednej strony to jest coraz bardziej możliwe, bo te loty są coraz częściej, z drugiej strony biorąc pod uwagę koszty takiej wyprawy, czasami zabunkrowanie się na kilka tygodni i pilnowanie czasem zmieniających się terminów startu może być kłopotliwe dla kogoś, kto przylatuje z Europy, ale coraz więcej rzeczy jest dzisiaj możliwych, także tak. Normalnie wiem, że ludzie by powiedzieli, że chcieliby pojechać do Norwegii, do Skandynawii, pogapić się na zorze polarną, ale ja tam spędzam 2 miesiące w roku, więc na ilość obserwowanej zorzy polarnej akurat w moim życiu narzekać nie mogę. Trochę wyjątkiem jest rok 2020, bo wiadomo, tej zorzy wtedy obserwowałem zdecydowanie mniej, ale mam nadzieję, że już od tego września już zaszczepiony będę mógł tam znowu wrócić i gapić się do upadłego w zorzę polarną, bo jak dużo bym jej nie oglądał, to ona zawsze będzie wyglądała nieziemsko, bo za każdym razem jest po prostu inna, więc nie mogę się doczekać. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli w końcu podróżować. Sama mam nadzieję, że będę mogła kiedyś zobaczyć taką zorzę. No a tak ogólnie, jeszcze jest takie pytanie. Jaki jest w ogóle twój ulubiony obiekt na niebie? Co najbardziej lubisz obserwować? Co najbardziej lubię obserwować? To jest dobre pytanie. Ja bym chyba wskazał rzeczywiście na zorze polarne, z jednej strony oczywiście, a z drugiej strony na sztuczne satelity, ale wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że można oczywiście powiedzieć, że jakaś galaktyka, jakaś planeta, może księżyc, ale ja mam szczerze mówiąc już dawno za sobą taki etap, kiedy dobrze przetrzepałem niebo dużym teleskopem. Mając lat 17, 18, 19, 20, spędzałem wiele nocy wakacyjnych też, czy niewakacyjnych,
z 25-centymetrowym Newtonem i przeglądałem najpierw cały katalog Messiera, potem leciałem z NGC-ami różnymi, więc trochę się napatrzyłem, obserwowałem komety. Natomiast te obiekty mają to do siebie, że one są dosyć powtarzalne. To znaczy one inaczej będą wyglądały po prostu w różnych teleskopach, ale to wciąż te same galaktyki, te same mgławice. Niezwykle piękne, ale jednak te same. Natomiast w przypadku zórz polarnych, sztucznych satelitów, czasem też komet, mamy do czynienia z obiektami, których obserwacje często się od siebie różnią. No w przypadku zórz polarnych, tak jak już powiedziałem, nie ma dwóch takich samych zjawisk, więc ja mam z nimi tę szczególną przyjemność, że gdy pakuję cały sprzęt, plecak zakładam i wsiadam w samochód, czy idę na piechotę na miejsce obserwacji, to każdej nocy w Arktyce ja się czuję, jakbym dopiero zaczynał swoją przygodę z astronomią. I to były, pamiętam, takie doświadczenia, kiedy ja wychodząc na obserwację nie miałem bladego pojęcia, co ta noc mi przyniesie, co ja zobaczę, jakie zjawiska mnie będą czekały. A w przypadku zorzy polarnej mam tak w dalszym ciągu, bo każda noc jest inna i niepowtarzalna. W Polsce wychodząc pod rozgwieżdżone niebo, ono jest zawsze piękne, ale ja dobrze wiem, za którym drzewem pojawi się jaka gwiazda, kiedy pojawi się Droga Mleczna, jak ona będzie wyglądała, jak się ustawić, gdzie, żeby zrobić jakieś zdjęcie. To można sobie dobrze zaplanować. I mało jest w tym takiego dreszczyku niepewności, ekscytacji związanej z jakąś taką niepewnością tego, co nadejdzie. No, a w przypadku zórz polarnych tak rzeczywiście jest. Sztuczne satelity też są czymś takim, bo o ile loty tych standardowych, krążących już na orbicie satelitów no, są dosyć powtarzalne, o tyle my też mamy fajną okazję obserwowania dopiero co startujących, zwłaszcza od niedawna, Starlinków, śledzenia na przykład przylatujących rakiet Falcon 9. To jest też bardzo fajne zajęcie, dlatego że pojawiają się parametry orbitalne takich rakiet zaledwie kilka godzin, czasami przed startem i wtedy trzeba się zaczaić, znaleźć fragment nieba, miejsce i co do sekundy wypatrywać w pobliżu jakiejś gwiazdy, czy tam się nie pojawi jakaś nowa, która nagle się przemiesza i wiemy, że to jest rakieta, która chwilę wcześniej, 15-17 minut temu, wystartowała z Florydy. I czasami widać w nich również, obserwując je nawet z mojego ogródka, gazy wylotowe jeszcze z tej rakiety, które strzelają, jeszcze są jakieś korekty tego statku kosmicznego wprowadzane. To jest też fantastyczna sprawa. Więc takie zjawiska, które są niepowtarzalne. Wiem, o Boże, że też mi nie przyszło to do głowy wcześniej, ale tylko dlatego, że to się zdarza niezwykle rzadko. Ja raczej poszedłem po takich rzeczach, które się powtarzają. Zaćmienie Słońca. Całkowite zaćmienie Słońca jest zdecydowanie rzeczą, którą najbardziej lubię obserwować, bo w ciągu kilku minut zaledwie, 2-3, podczas tego zjawiska dzieje się tak dużo i tak nieprzewidywalnych rzeczy, a otaczający świat zmienia się w tak niepojęty sposób, że to jest jak narkotyk. Okropny, potwornie uzależniający. Bo jeśli ktoś zobaczy raz zaćmienie Słońca, to gwarantuję wam, że niebo przystanie na jednym. Wiem sam, bo już od kilku lat, jak ten głupek wydaje grube tysiące, żeby przez dosłownie kilka minut stanąć w cieniu księżyca, zobaczyć jak słońce nagle gaśnie, jak niebo ciemnieje, jak pojawiają się na nim gwiazdy, jak ludzie krzyczą z przerażenia czy z ekscytacji, wszystko jedno, ciary na plecach są takie same. Do tego jeszcze zrywa się wiatr, spada temperatura, cień znika, kolory stają się wyblakłe. Boże, co tam się wyprawia? No tak, to gdybym mógł teraz cofnąć czas o kilka minut mojej długiej gadki, to bym powiedział tak, zaćmienia Słońca są tym, co lubię oglądać najbardziej, ale te całkowite, bo podczas częściowych człowiek się już dzisiaj trochę nudzi. No to jest znowu tak, że apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Jak się zobaczy zaćmienie całkowite, to potem te częściowe już tak mniej cieszą. Zresztą jako anegdotę mogę wam tylko powiedzieć, że spotkałem się już z sytuacją, że po zaćmieniu całkowitym ludzie bardzo często zaczynają się zwijać. I schowają tam sprzęt, zaczynają sprzątać, pakują się, wyjeżdżają. Na niebie w tym czasie jest super głębokie zaćmienie częściowe, jakiego w Polsce nie widzieliśmy od lat. Ale po zaćmieniu całkowitym, nawet najgłębsze zaćmienie częściowe blednie w tym, czego byliśmy świadkami wcześniej. No właśnie wszystkie te zjawiska, które wymieniłeś, są na pewno niezapomniane w ogóle. Naprawdę wydaje mi się, że każdy człowiek, kto doświadczy, po prostu zobaczy takie coś, po prostu wróci przemieniony. Prawie. Tak jest i ja też doświadczam tego na własnej skórze, ale tak jak mówię, spotykałem wielu ludzi i też spotykałem ludzi, którzy spotykają w różnych częściach świata w tym samym celu, tak? Raz ich spotkałem na zaćmieniu w Chinach, innym razem na lotnisku w Santiago, gdzie okazywało się, że wracali z ich samej obserwacji i tak naprawdę byli kilka kilometrów ode mnie.
to zostawia u człowieka pewną dziurę wywierconą w głowie, dziurę otoczoną koroną słoneczną. Dokładnie. A czy wracając jeszcze do zorzy polarnych, bo no to jest też nieprawdopodobne zjawisko, czy udało Ci się kiedyś złapać taką zorzę polarną w Polsce? Tak, był czas, kiedy ja naprawdę bardzo intensywnie polowałem na zorze polarne z Polski, tylko dlatego, że jeszcze nie widziałem zorzy polarnej w ogóle. Więc myślałem sobie wtedy, że by zrobił Irak ryba i każda zorza polarna będzie dobra. Moją pierwszą zorzą polarną, którą widziałem, to była w ogóle zorza polarna. A żebym teraz nie skwasił, bo się zastanawiam, czy to była moja pierwsza zorza polarna w ogóle. Chyba nie. Pierwszą zorzę chyba widziałem rzeczywiście tak, w Arktyce, w Norwegii, ale potem widziałem zorzę polarną w Polsce. To była zorza polarna w 2015 roku, w marcu, największa, jaka była w ciągu ostatnich rzeczywiście 5 lat. Od tamtej pory chyba takiej zorzy nie mieliśmy, ale nie największa jakby za mojego życia, jaką w Polsce mogliśmy zobaczyć, bo chyba w 2000, pamiętam, to było drugim chyba, była taka zorza polarna, która pamiętam, była tak silna, że była widoczna na południowej części nieba, obserwowana z Polski. To w ogóle było jakieś szaleństwo niepojęte dzisiaj, ale i aktywność słoneczna była wtedy na zupełnie innym poziomie niż jest teraz, więc takie rzeczy były możliwe. Żeby dopełnić tej historii, ja jej nie widziałem. Ja pamiętam, że wtedy byłem na wycieczce szkolnej i wróciłem po całym dniu styrany jakimś autokarem, po prostu włożenia. Wyszedłem z tego autokaru, spojrzałem w niebo, pamiętam widok jakiegoś satelity lecącego przez niebo, pomyślałem sobie, szkoda, że nic fajnego się na niebie nie dzieje, ale może to i dobrze, bo jestem zmęczony, pójdę wcześniej spać. I pamiętam, że gdy rano włączyłem forum astronomiczne i zobaczyłem, co się działo w nocy, to nie mogłem tego odżałować. Ale dzisiaj już żałuję mniej, bo widziałem fajniejsze zorze polarne. Także tak, zdarzało mi się takie zorze widzieć również z Polski. Teraz te zorze czasem też się widuje w dalszym ciągu. Są ludzie, którzy na nie polują. Ja sam widziałem zorzę polarną we wrześniu, kiedy nie mogłem już polecieć do Islandii, ale byłem w Jastarni i z Jastarni polowałem wtedy na zorzę polarną. Zresztą jednym z moich takich najcenniejszych doświadczeń z obcowania z zorzą polarną jest to, że lepiej ją zrozumiałem. I lepiej zrozumiałem mechanizmy, które za nią stoją i to też, jak ona się sama w sobie zachowuje. I zrozumiałem na przykład, że bardzo często źle myśleliśmy o zorzy polarnej. To znaczy, wydawało nam się, że można ją w Polsce zobaczyć przy bardzo specyficznych warunkach, a co przekładało się na to, że można ją zobaczyć u nas rzadko. Na podstawie moich obserwacji i moich doświadczeń zacząłem wywnioskowywać, że taką zorzę to można oglądać nie 2, 3, 5 razy w roku, ale czasami to nawet 2, 3, 5 razy w miesiącu. Bo wskazania współczynnika KP, które jest jakby taką główną rzeczą zachęcającą do wypatrywania zorzy, okazało się, że są kalkulowane w taki sposób, które mogą trochę zniekształcać to, co się dzieje na naszym lokalnym, nazwijmy to, europejskim podwórku i gdy zaczęliśmy się temu lepiej przyglądać, nagle się okazało, że rzeczywiście tak, no te zorze z Polski, zwłaszcza z północnej części naszego kraju, może nie gołym okiem, ale na fotografiach można uchwycić kilka razy w miesiącu. No jestem też jeszcze ciekawa, czy skoro byłeś w stanie, miałeś tą okazję obserwować te zorze polarne z różnych miejsc, i z Polski, i z Arktyki, czy jesteś w stanie powiedzieć, czy były między nimi jakieś różnice? Czy one się jakoś od siebie różniły? Wiesz co, pamiętam, moja żona zawsze jak mi chciała kiedyś trochę pocisnąć, widząc mnie, kiedy zrywam się nagle z kanapy i krzyczę alert zorzowy, szybko pakujemy się i jedziemy za miasto oglądać zorzę polarną. Ona się pukała w głowę i mówiła, Wójcicki, jak chcesz się napić dobrej kawy, to leć sobie do Rzymu, a jak chcesz zobaczyć dobrą zorzę polarną, to sobie jedź do Arktyki. I prawda jest taka, że jak polecicie sobie do tej Arktyki, no to ta zorza będzie smakowała inaczej. Jest zdecydowana różnica. Znaczy, obserwując zorzę polarną z Polski, widzimy delikatne pojaśnienie północnego nieba. Jak jest silna zorza polarna, taka jak w tym 2015 roku, no to dodatkowo zobaczycie jakieś może pręgi. Czasem, jak jest intensywna zorza, to nawet wam się może jakiś kolor uda zobaczyć. Bardziej taki purpurowo-różowy niż zielony, który bywa najpopularniejszy dla zorzy. To dlatego, że te wyższe rejony zorze na wysokości powyżej 150 km raczej są widoczne z Polski, a one mają właśnie ten charakterystyczny kolor. I tak to wygląda z Polski. A z Arktyki to macie masę kolorów, zielony, różowy, czerwony, fioletowy, taka purpura głęboka.
nie w jednym miejscu, gdzieś jako pasek, gdzieś nad horyzontem, tylko tam się to rozlewa na całe niebo. Pojawienie się zorzy polarnej często bywa jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk, jakie w ogóle można zobaczyć zaraz obok zaćmienia Słońca. Zresztą ja uważam, że te dwa zjawiska pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne, bo w bardzo znaczącym stopniu zmieniają, wręcz na nowo kreują otaczającą nas rzeczywistość. Reguły, do których przywykliśmy od momentu naszych narodzin, świat, jakich znaliśmy od początku naszych dni, przy tych zjawiskach w ogóle przestaje funkcjonować. Jakby podczas zaćmienia dzień zamienia się w noc, w czasie zorzy. Noc jest rozświetlana tysiącami kolorowych świateł, więc tutaj tych podobieństw można by wymieniać, ale pojawienie się zorzy polarnej jest bardzo zaskakujące, bo my, przynajmniej ktoś, kto nigdy zorzy nie widział, może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak dynamiczne i jak szybkie jest to zjawisko. Zorza polarna wylewa się trochę jak tsunami zza horyzontu, takie świetliste tsunami. To nie jest jak w przypadku chmur, skala, nie wiem, dziesiątek minut, że tam widzimy na horyzoncie chmury i powoli nachodzą. Nie, to się po prostu wylewa, jakby ktoś z kubła wylał światło. I to jest, opis brzmi trochę dziwacznie dla kogoś, kto tego nigdy nie widział, ale wierzcie mi, to tak po prostu się dzieje. Ja sam pamiętam, że kiedyś bazowałem swoją wiedzę na przykład z jednej strony relacjach, ale z drugiej strony też nagraniach, popularnych nagraniach zorzy polarnej, a te jeszcze ładnych parę lat temu były wykonywane techniką timelapse, czyli robimy zdjęcie po zdjęciu, zdjęcie po zdjęciu, aż w końcu mamy tyle klatek, że możemy z tego złożyć film, który naturalnie jest wtedy ukazaniem tego zjawiska w przyspieszeniu, ale nowe technologie, nowe techniki, zresztą cały czas obok mnie jedna taka leży, aparat fotograficzny o czułości ISO na poziomie 200 000. To nie jest nic niezwykłego dla tego sprzętu. Ja i tak używam stosunkowo niskich na poziomie 60-80 tysięcy. To dla zwykłych aparatów to i tak jest gdzieś w ogóle skala jakaś kosmiczna. Ale to pozwala rejestrować zjawiska dziejące się na niebie w czasie rzeczywistym, takie jakimi one są naprawdę, co z jednej strony w służbie miłośnika astronomii, a raczej popularyzatora jest wspaniałym narzędziem, bo nie muszę się zmurzać, jak tu komuś pięknie o tym opowiedzieć, kwiecicie, żeby on zrozumiał, o co chodzi, a po prostu mu to filmuje i to pokazuje. Ale w przypadku zorzy polarnej ten sprzęt, a konkretnie Sony A7S Mark II, a tu już akurat wersja trzecia, że taką kryptoreklamę przepchnę, zmieniło też właśnie pokazywanie zorzy polarnej, bo możemy ją już teraz w końcu nagrywać w czasie rzeczywistym i pokazywać, jak ona wygląda naprawdę. I to naprawdę jest super dziwne, kiedy widzimy tańczące, to jest dobre słowo, światła na niebie. Coś bardzo dziwnego i bardzo niezwykłego. I to rzeczywiście sprawia, że ja nie mam naprawdę nigdy dość, jeśli chodzi o obserwację tego zjawiska. No właśnie, już odchodząc od tematu zorzy, wspomniałeś sztuczne satelity i no mamy ich coraz więcej tak naprawdę. No mamy już wiele Starlinków, tak, już na naszej orbicie. I czy myślisz, że w pewnym momencie nie będzie ich po prostu na tyle dużo, że zasłonią one nam nocne niebo? To jest temat, który elektryzował świat astronomii, szczególnie w roku 2019 i 2020, kiedy się pojawiały pierwsze Starlinki na niebie i astronomowie, szczególnie ci pracujący w wielkich obserwatoriach, którzy prowadzą bardzo precyzyjne obserwacje, podnosili raban, a w ślad za nimi ruszyła też ofensywa wielu miłośników astronomii, którzy twierdzili, że te zjawiska rzeczywiście zasłonią nam widok na nocne niebo, że sprawią, że niebo zostanie bezpowrotnie utracone, a wręcz zniszczone właśnie sztucznymi obiektami, jakimi są sztuczne satelity. Ale ja mam do tego dosyć specyficzne podejście. Nie wszyscy koledzy się ze mną zgadzają. Z jednej strony dobrze rozumiem zdanie astronomów, którzy mają naprawdę bardzo wygórowane potrzeby, bardzo wyśrubowane też warunki, których potrzebują do obserwacji i często rzeczy, które oni poszukują, mogą rzeczywiście być w pewien sposób zakłócane przez pojawienie się na niebie sztucznych satelitów, zwłaszcza w dużych ilościach. Natomiast żeby uczciwie podejść do tematu, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób my w ogóle jesteśmy w stanie rejestrować takie sztuczne satelity. No więc widzimy je tylko wtedy, kiedy oświetla je słońce. W Polsce żyjemy w tych specyficznych warunkach, o których wam już mówiłem, że przez sporą część roku, bo mniej więcej od połowy maja do końca lipca noce astronomiczne nie występują, mamy białe noce. Słońce jest płytko pod horyzontem, również też przed tym okresem,
przez co wiele rzeczy przelatujących nad naszymi głowami jest oświetlane przez słońce i odbija promienie słoneczne. Ale gdybyśmy zjechali już na południe Europy, albo udali się bliżej, w rejony zwrotnikowe czy równikowe, to tam tego problemu nie ma. Znaczy sztuczne satelity są oświetlane na niebie krótko przed wschodem słońca i tuż po jego zachodzie. W dodatku taki zmierzch i świt, u nas często, zwłaszcza latem, przeciągające się w nieskończoność, tam trwają bardzo krótko, więc w tych rejonach, w których są umieszczone wielkie obserwatoria, te warunki do obserwacji są zupełnie inne niż to, co mamy w Polsce. Inna sprawa, że my zachłysnęliśmy się troszeczkę tą paniką, i to jest moje zdanie, i każdy się musi z tym zgadzać, tą paniką związaną z pojawieniem się Starlinków, bo nagle widzimy coś dziwnego, coś trochę rzeczywiście, co może przeszkadzać w obserwacjach, bo jak widzimy dużą grupę satelitów lecących jeden za drugim, to jest wkurzające. Ale my je widzimy głównie wtedy i głównie wtedy pojawia się ta dyskusja. Nikt nie dyskutuje o Starlinkach, gdy one zostaną rozmieszczone na swoich docelowych orbitach. Nikt też nie krzyczy, kiedy ich po prostu na niebie zimą nie widać. Nagle, kiedy się pojawiają latem, to temat powraca. Rzeczywistość jest taka, że sztuczne satelity będą przeszkadzały nam częściowo w niektórych sytuacjach, nie zawsze też, co należy uczciwie podkreślić i nie demonizować za wszelką cenę tego zjawiska. No ale z drugiej strony musimy też jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nasza cywilizacja będzie się rozwijała i technologie satelitarne będą jej nieodłączną częścią. My możemy sobie romantycznie myśleć, że ten kosmos zawsze będzie taki nienaruszony, ale my będziemy sami go zanieczyszczali, bo będziemy chcieli tam latać w kosmos, będziemy chcieli mieć internet dobry, będziemy chcieli mieć telewizję satelitarną, będziemy chcieli mieć dobrą prognozę pogody. No, to się nie bierze, mówiąc przenośnie, z kosmosu, a mówiąc dosłownie, to się bierze z kosmosu, bo ten sygnał skądś będzie musiał pochodzić, więc ten konflikt chyba nigdy się nie uda w pełni pogodzić i rozwiązać go, a tych stron ze sobą pogodzić, bo każdy będzie na tym trochę w jakiś sposób tracił. Ja traktuję to jako pewną cenę postępu, na którą się musimy przyszykować. I tak chyba będzie. Inna sprawa jest taka, że nie chcę powiedzieć, że użyć argumentu, nie powiem skąd, że a u mnie działa, jest taka, że odkąd ja fotografowałem niebo, miałem może jednego satelitę przelatującego, ale fotografowałem teraz zimą. Myślę, że latem, jak przyjdzie teraz czas, gdzie satelity będą zdecydowanie lepiej widoczne, to pewnie będę trochę bardziej na to klął, ale taki mamy już świat. Trzeba się do tego przyzwyczaić. To trochę tak, jakbyśmy narzekali, że żyjemy właśnie na tej średniej szerokości geograficznej i przez parę miesięcy nie mamy warunków do obserwacji gwiazd, bo jest za jasne niebo. No kurczę, to trzeba się przeprowadzić na równik. Tam satelitów też będzie mniej zdecydowanie latało nocą. To prawda. Dobra, dziękujemy Ci bardzo. To już wszystkie nasze pytania do Ciebie. Dziękujemy Ci bardzo za to. Tak, dziękujemy za naprawdę cudowną rozmowę. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się Wam strasznie nie rozgadałem, bo ja niestety jestem gadułą, a jak ktoś mi zadaje pytania, to ja bardzo lubię na nie odpowiadać. Także miałem z Wami bardzo miły wieczór. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć.